Hej, cześć, tu Mateusz z MatMax. Ja Was witam ciepło i zapraszam na czytania miesięczne na styczeń. I tradycyjnie zobaczę dla Was ogólną energię, co ma szansę do Was przyjść i odejść do przeszłości, jak Wy się przedstawiacie. Dalej będzie rada oraz informacja, czego raczej nie robić i czego unikać w tym miesiącu. Na moim kanale są już czytania noworoczne, ogólne oraz na miłość. Też czytania na zimę, tutaj je gdzieś na pewno na górze podlinkuję, ale w opisie pod filmem również znajdziecie do nich linki, więc koniecznie sprawdzajcie. Pamiętajcie jednak, że te czytania są bardzo ogólne i tutaj nie będzie wszystko z Wami rezonowało, więc bierzcie do siebie tylko i wyłącznie to, co Wam odpowiada, a całą resztą w ogóle się nie przejmujcie. Ewentualnie zachęcam Was do sprawdzania czytań dla swoich znaków ascendentalnych również. Strzelce, przejdźmy do czytania i sprawdźmy, jaka będzie dla Was ogólna energia na ten miesiąc. O, tutaj mi się karty odwróciły. A dla Was ogólna energia to dwójka buław. Albo karta związana z zaznaczaniem granic, albo z tym, że ktoś jest na rozdrożu i do końca nie wie, w którą stronę iść, jaką decyzję podjąć. Co do Was przychodzi, co się pojawia. A tutaj pojawia się karta siły i mocy, która związana jest, słuchajcie, z trygonem ognia, czyli z baranem, lwem, strzelcem. No i być może a propos tego trygonu macie zagwozdkę. Co odchodzi do przeszłości? Oho, tutaj słuchajcie, jakiś kierowca postanowił zatrąbić, więc no może jest to podkreśleniem albo jakąś rzeczywiście dla Was inspiracją, może czegoś trzeba nie robić. Słuchajcie, do przeszłości odchodzi szóstka monet i mi się wydaje, że to czytanie już się tak powoli zawiązuje, klaruje. I ja czuję, że to jest miesiąc stawiania granic rzeczywiście i odgradzania się. Stawianiu też, słuchajcie, takim wątpliwościom, poddawaniu wątpliwościom pewnych relacji. Jak Wy się przedstawiacie? A Wy przedstawiacie się jako karta wizjonera i słuchajcie, w tej talii są dwie dodatkowe karty i właśnie jedną z nich jest ta karta wizjonera i akurat Wam się trafiła. Pięknie. Bardzo pięknie, dlatego że macie jakieś cele i marzenia. Bardzo dobrze, bo uwierzcie mi, że nie wszyscy je mają i to też nie jest tak, że każdy musi wejść w nowy rok po prostu z listą rzeczy do zrobienia, z postanowieniami noworocznymi. Nie chodzi mi o to. Bardziej chodzi o takie cele i pragnienia, marzenia ogólnie życiowe. Macie je i to już jest duży sukces. Rada dla Was. W radzie jest dwójka mieczy. Żeby z czegoś zrezygnować, od czegoś się odciąć, ale też słuchajcie, żeby zrobić sobie przerwę. Na przykład w pewnej relacji lub powiedzmy przerwę od ćwiczeń, które Was psychicznie wykańczają, albo od pracy. Jeśli się da, no to powiedzmy wziąć urlop, czy no nie wiem, zaplanować sobie jakieś sanatorium. Czego nie robić, czego unikać? Unikać ósemki buław, a z przełożenia jest karta kochanków. Proszę bardzo, tak ona się właśnie tutaj przedstawia. No i nie ukrywam, że jest tutaj sporo dwójek. Dlatego, że jest dwójka mieczy i dwójka buław. No i oczywiście kochankowie. No to jest karta, która ewidentnie przedstawia dwójkę, dwie osoby, więc być może macie też tutaj do czynienia z bliźniętami. Albo w ogóle z taką dualnością. Na przykład, powiedzmy, bardzo chcę zbudować dom, na przykład, więc wiem, że do tego potrzebuję odkładać pieniądze.
i odkładam już od 15 lat, ale na przykład ostatnio w przeciągu tego roku pozwoliłem sobie na pożyczanie z tego właśnie, z tej kubki odłożonej na budowę domu, na to, aby sobie powiedzmy kupować jakieś głupoty. I to jest taka dualność. Z jednej strony wiem, że mam cel i wiem, jak do niego dojść, czyli odkładać pieniądze, a z drugiej strony pożyczam sobie te pieniądze na jakieś głupoty, które oddalają mnie od osiągnięcia celu. I u Was jest coś takiego. Zobaczcie, z przełożenia jest karta kochanków i ona może też mówić o relacji z drugą osobą, która jest Wam bliska i niekoniecznie to musi być ktoś, z kim macie romans lub relację romantyczną. Ale wydaje mi się, że właśnie dookoła relacji z drugą osobą jest to czytanie. Jedna rzecz. Druga rzecz jest też taka, że kochankowie, ta karta mówi o takiej wspólnocie, ugodzie, podpisaniu umowy i być może ktoś z Was próbuje dojść do podpisania umowy, na przykład jeśli chodzi o awans, czy jeśli chodzi powiedzmy o wyegzekwowanie od kogoś alimentów i tak dalej, i tak dalej. Ja już wymyślać tutaj Wam nie będę. Ale zobaczcie, w ogólnej energii jest dwójka buław. I tutaj przede wszystkim patrząc na całość rozkładu, ta karta mi się kojarzy z zaznaczaniem granic i wręcz z zaprzestaniem przesuwania swoich granic, bo pamiętajcie, że inni robią nam tyle, na ile sobie pozwolimy. I im bardziej przesuwamy te granice, tym bardziej ktoś będzie wykorzystywał naszą przestrzeń. Coś na zasadzie, że dajesz komuś palca, a weźmie całą rękę. Jest to miesiąc zaznaczania granic i podejmowania decyzji na przyszłość. I tutaj zobaczcie, przychodzi do Was karta siły i mocy. I to jest bardzo dobra informacja, bo ona kojarzy mi się z taką honorową walką, z takim, słuchajcie, postawieniem zasad, postawieniem granic właśnie wedle swojego, słuchajcie, rozsądku, z szacunkiem do siebie. Też tu jest powiedziane, że Wy nie obawiacie się walczyć o to, co jest Wam potrzebne, co Wam się należy i macie tutaj w sobie mnóstwo determinacji i takiej celowości. Świetnie. Tutaj też jest, słuchajcie, powiedziane, że tutaj silnik, słuchajcie, za oknem chyba chciał coś podkreślić dla Was też, ale tu jest powiedziane, że robicie sobie takie ćwiczenie, że wyobrażacie sobie siebie za 10 lat na przykład, czy tam za 5, czy za 15 i myślicie, jak chcecie, w jakim miejscu w życiu chcecie się wtedy znajdować. I zastanawiacie się, co Wam na chwilę obecną to utrudnia. Takie ćwiczenie właśnie, żeby tutaj powiedzmy zrobić sobie kilka małych planów, żeby dojść do dużego celu. Momentum. Też słuchajcie, do przeszłości odchodzi 6 monet, karta związana z charytatywnością i z równowagą w braniu i dawaniu. O co chodzi? Jest gdzieś ewidentnie relacja, w której nie czujecie się do końca szanowani. Gdzieś jest poczucie, że może macie za mało na przykład pieniędzy albo za dużo obowiązków, a ktoś, kto tych obowiązków ma mniej lub je w ogóle tutaj powiedzmy ignoruje, to jest inaczej lub lepiej traktowany niż Wy. Na przykład, jeśli chodzi o alimenty, to czy w ogóle o walkę, o jakieś spadki czy pieniądze, które Wam się należą, to nie ma tak, że machniecie ręką. Tu jest powiedziane, że dociekacie sprawiedliwości tam, gdzie jej nie ma i staracie się o to, co Wam się należy. A Wy, zobaczcie, pokazujecie się właśnie jak ta karta wizjonera i to jest piękne dlatego, że snujecie plany, macie marzenia i cele i też właśnie robicie to ćwiczenie, o którym wcześniej powiedziałem. Wyobraźcie sobie siebie za tych 5, 10 czy 15 lat i zastanawiacie się, jak chcecie wtedy wyglądać, co chcecie robić i to Wam pomaga zadecydować, z czego należy zrezygnować albo w co należy się właśnie zacząć angażować, bo jeśli na przykład jesteście w związkach, które Was nie zadowalają i powiedzmy nie wiadomo, w którą stronę idziecie, to czy
Tkwiąc dalej w tych związkach, będziecie bliżej osiągnięcia swojego marzenia o założeniu rodziny? Na przykład, no pewnie nie, dlatego że no tutaj ktoś ewidentnie ma inny cel i was nie traktuje poważnie, ale karta wizjonera świetnie. Rada. Rada to dwójka mieczy. Odciąć się od czegoś, odciąć się od kogoś, przestać udawać, że czegoś nie widzicie, no i po prostu, słuchajcie, z honorem się albo oddalić, albo postawić gdzieś granicę. Chcesz ze mną wspólnej przyszłości? No to tutaj są pewne zasady, którymi musimy się kierować. Albo na przykład chcę mieć ten dom, o którym wcześniej wspomniałem. Jeśli tak, no to muszę przestać zabierać oszczędności. Albo pożyczać z tych oszczędności lub muszę zacząć zbierać pieniądze. Na takiej zasadzie. Ciekawy jestem, czy z kimś to rezonuje, bo to dziwne czytanie. Czego nie robić, czego unikać? 8 buław. I tu jest też powiedziane, żeby, słuchajcie, nie wybierać drogi na skróty. Tylko już tutaj raczej sobie robić takie długoplanowe, chyba tak się mówi, długofalowe plany. Czyli też nie na przykład mam postanowienia noworoczne i tylko w styczniu będę się, powiedzmy, tutaj skupiał na diecie i fitnessie i jak nie schudnę do lutego, to się poddaję. Nie. No tutaj ma być plan na lata, na całe życie. Czemu ma być ta dieta? Jak się mam dzięki niej czuć? I tym ćwiczeniom. Wiecie, o co chodzi. 8 buław też mówi, żeby nie pozwolić komuś was zakrzyczeć, albo tak manipulować waszymi emocjami, zwłaszcza jeśli jest to ktoś z trygonu ognia. Moi drodzy i moje drogie, ja wam dziękuję za uwagę i życzę fantastycznego miesiąca i wejścia w nowy rok. A propos czytań rocznych, są już one na moim kanale, tutaj je gdzieś podlinkuję, ale w opisie pod filmem również je znajdziecie. Subskrybujcie kanał i zostawiajcie po sobie ślad w postaci komentarzy i kciuków w górze, bo to pomoże mi w rozwoju go, a wtedy będzie więcej czytań. Trzymajcie się, do usłyszenia i do zobaczenia. Hej, cześć i pa pa.